Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o serię Nasze Taczki. Dzisiaj jest offroadowa klasyka, nasza polska klasyka, czyli Toyota 120 i nasz właściciel Sergiusz. Cześć. Cześć. Cześć wszystkim, miło mi. 120 jest bardzo popularnym samochodem w Polsce, ze względu na to ona parę ładnych lat temu, czyli te 2000, około 2005 chyba do 2008 czy 2003, nie pamiętam. Ona rok produkcji zaczynał się w 2002 roku. No, 2002-2008, nie? A tak potem jest. wchodziła do 150. Ona była bardzo często wtedy brana na firmy, na leasing. I jest ich bardzo dużo w Polsce, w szczególności z tym silnikiem diesla. Generalnie auto pod wyprawę uważam, że jest jedno z fajniejszych, o ile nie jest za mocno zardzewiałe. I jeszcze z nim jest taka rzecz, że bardzo mało trzeba wsadzić kasy, żeby zacząć jeździć na wyprawę. Dokładnie tak. Nie trzeba dużo. Ja dużo tych aut widzę bez tego szpoju offroadowego, czyli one są używane jako takie auta daily. Tak, bo to jest wygodne auto, to jest naprawdę komfortowe auto. To moim zdaniem jest takim kompromisem właśnie między wygodą podróżowania, ale nadal to jest terenówka. Jestem w 100% przekonany, że to jest nadal terenówka. No to zaczynamy z ciekawą wersją, jeżeli chodzi o tą 120, ponieważ jest przygotowana w wyprawy chyba z każdej możliwej strony, z każdym możliwym wyposażeniem, więc zobaczycie w końcu u nas auto, które ma tak naprawdę jest uzupełnione całościowo, włącznie z zabudową, lodówkami itd. Oraz jak na 120 nie przystało, czyli w manualu. Tak jest. Dobra, to powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z tym oto przypadkiem, jeżeli chodzi o ten dokładnie egzemplarz? Dlaczego go kupiłeś i jaki był tego cel? No i wszystko zaczęło się parę lat temu, jeszcze w dobie pandemii, kiedy jakby chciałem trochę odmienić swoje życie i postanowiliśmy z żoną, że po namowie naszego znajomego wyruszamy na wyprawę do Macedonii. Tylko wtedy właśnie nie miałem jeszcze samochodu i szukałem czegoś na wynajem. Wtedy to była Mitsubishi L200 z taką wielką kapsułą z tyłu, zabudową Azar 4. Wtedy tak jakby złapaliśmy bakcyla na podróże. I rok później chcieliśmy już kupić swoje auto, ale chciałem jeszcze wypróbować jakieś inne typy aut. I akurat zdarzyło się, że ta Toyota była na wynajmie w pewnej firmie, która buduje camper vany. Miała w ofercie kilka camper vanów do jazdy i między innymi była też ta Toyota. Wypożyczyłem ją na wyprawę do Albanii i tak się zakochałem w tym samochodzie, że po powrocie z tej wyprawy zapytałem właściciela, czy by mi jej nie sprzedał. A że właściciel był skory do sprzedaży, bo wolał jednak budować chyba te camper vany, to tą Toyotę nabyłem, więc ona była już troszeczkę, była mocno już przygotowana pod wyprawę przez tą firmę. Okej, czyli kwestia tak naprawdę Twoja była tylko dopieszczenia tego całego projektu. Dokładnie, parę rzeczy tutaj pozmieniałem, na przykład nie było liftu, był lift tylko z tyłu, on jest na sprężynie Lovells, plus 200 kg dobranej tak, żeby wytrzymać to obciążenie namiotu plus zabudowy, ale nie było na przykład liftu z przodu, więc auto było delikatnie pochylone, te kąty najazdu były słabe, często zderzakami gdzieś tam, szczególnie przed nim, zahaczałem w terenie, więc podniosłem auto, z przodu jest taki prosty lift, podkładka pod kolumnę McPhersona. No i jeszcze parę rzeczy takich zmodyfikowałem, o których tam mogę powiedzieć później. No tak, jak najbardziej. Znaczy paru purystów tu się pewnie będzie zrzucać, że to nie jest kolumna McPhersona, tylko sprężyna z amortyzatorem. No ale oczywiście wszyscy wiedzą, o co chodzi. No to zaczynamy z częściami do Toyoty. Tutaj mamy piastę razem z łożyskiem. Cena najtańszego jest 140 zł. Jedziemy dalej. Termostaty. Najtańszy 34 zł i półosie. Mamy tutaj 288 zł z GSP. Turbo tania naprawdę półosie. Ile wytrzyma? Ciężko powiedzieć. I końcówki drążków kierowniczych. Najtańszy kosztuje 36 zł. Też z GSP. Śmiesznie tanio. Czyli części do Toyoty są naprawdę super tanie. Więc nie ma się co obawiać w tym przypadku. Popularny model, popularne części są i wszystko jest dostępne. No to mamy tutaj silnik. Mamy tutaj 3-litrową jednostkę, słynną D4D, wychodzącą w 84,5 wersji, z takimi wtryskami, z tym koniarzem i tak dalej. Osobiście powiem Ci tak, szczerze, jak sprawdzam te samochody, nigdy nie widziałem, z której by nic nie ciekło. Możemy sprawdzić moją. Ale to jest ten silnik z początku produkcji. Tu jest 163 konie i 341 Nm.
Później Toyota z każdym rokiem dokładała trochę koni. Wiem, że był silnik wersją 166 koni, a skończyło się chyba na 173, ale ważniejsze było, ile newtonometrów dokładali, bo tutaj było 341, a chyba skończyło się na 410, więc ten To jest przeskok, no. przeskok w newtonometrach był duży. I chętnie bym się przejechał tą wersją właśnie 173-konną 410 Nm, żeby sprawdzić ewentualne różnice. Ale co jest fajne tutaj? Poza tym, że mocy ma, ja uważam, że mocy Newton ma wystarczająco jak na takie auto. Co mi się podoba, to jest duże miejsce pod maską. Dokładnie i wszystkie jakby części są łatwo dostępne. Wymiana filtra, które czasami się tam zapyli, trzeba go wytrzepać, jakieś takie rzeczy. Mój mechanik nigdy nie narzeka, jeżeli cokolwiek jest zrobione przy tym aucie, bo naprawdę tutaj miejsca w komorze silnika jest bardzo dużo. No ale tak, masz tu jeden akumulator, drugi akumulator, masz tam, no tam jest wielka skrzynka bezpieczników i tu jeszcze masz potencjalne miejsce na to, żeby na przykład wrzucić sobie ogrzewanie postojowe. I też jakby jest tego, mimo że już są Mamy dwa akurat akumulatory, z tyłu, ale tak, tutaj można też sobie dołożyć. No, ale jakieś tam sterowanie, nie wiem, do solara, do tego, do tamtego. No jest to fajnie, bo tu jest faktycznie dużo miejsca, co jest dość ciekawe. Widzę, że taką wadą, jeżeli chodzi o ten akurat do 120, zauważyłem, że problem jest taki z tymi lampami, że one, kurde, mało która ma fajne lampy. Zazwyczaj one tak brzydko żółkną. Tak, żółkną. Ja tak naprawdę 2 tygodnie temu kupiłem taki zestaw naprawczy i sam je troszeczkę odmatowiłem. Ten lewy reflektor trochę lepiej wygląda niż prawy, bo już mi papieru ściernego brakło. Muszę powtórzyć ten zabieg, ale rzeczywiście one po latach użytkowania na pewno też odbłyśnik w środku mógłby być do regeneracji, słabiej świecą, więc zrobiłem taki zabieg. On pomaga, tylko wiem, że po roku zazwyczaj potem one są już też zamglone i to wszystko wraca do normy, więc ten zabieg trzeba powtarzać. Silnikowo generalnie spoko. Nie ma się czym za bardzo tutaj, nie wiem, do czego przyczepić, nie? Trzeba sprawdzić wtryski, to jest taka rada, jak ktoś kupuje. No trzeba zweryfikować stan wtryskiwaczy, jak auto już zaczyna troszkę dymić. Ja często pytam kolegów, którzy jadą za mną na offroadzie, jakiś trudny podjazd, pytam, czy tam mi z tyłu dymi. Oni mówią nie. Więc to jest też dobry znak, ale jeżeli coś się zaczyna dziać, to warto sprawdzić wtryskiwacze i w ogóle przed zakupem stan wtrysków to jest jeden z takich punktów Tak, jest, oczywiście. na Tylko liście. problem jest jakby ze sprawdzeniem wtrysków, bo na wtryski możesz sprawdzić kąpem, możesz sprawdzić na słuch, no bo nie wyjmiesz. No tak. A czy ty tutaj masz ten system zjazdu? Nie, Asystenta? tutaj nie ma. Okej, bo mnie ciekawi, jakby on tutaj sobie, jakby sobie to pracował. Ktoś mi powie, że to ma mało mocy. Na chwilę ci ten telefon upuszczę i spadnie. Taką ciekawostką pod kątem tak, bo są zwolennicy jazdy manualem i są zwolennicy jazdy automatem w terenie. Wiadomo, że jest tych po połowę i tych po połowę. Tu jest akurat w tej Toyocie, w tym przypadku jest manual, bo zazwyczaj w tych Toyotach jednak zdarza się automat. Zdarza się, tu jest manual pięciobiegowy. Dlaczego też zdecydowałem się na zakup manuala? Po pierwsze, to jest miła odskocznia, na co dzień jeżdżę autami z automatyczną skrzynią, a że to auto używane jest tylko do offroadu, więc to jest taka miła odskocznia, żeby sobie troszeczkę przypomnieć, jak się jeździ na manualu. Dwa, to są koszty obsługi i serwisu. W skrzyni manualnej, ten silnik z tą skrzynią nie ma koła dwumasowego, nie ma dwumasy. W automacie jest dwumasa, a skrzynią manualną nie masz dwumasy. Więc ci odpada bardzo ważny element, jeżeli chodzi na przykład o serwis. Poczekaj, w automacie nie ma dwumasy. W automacie jest hydrokinetyk. Na pewno w manualu tym pięciobiegowym nie ma dwumasy. Czyli jest normalne sprzęgło na sztywno, nie? Dokładnie. I jeszcze po tym mamy to złączone z reduktorem, znaczy reduktor właśnie w tym aucie jest tak banalny, bo to jest tak naprawdę trzypozycyjny, czyli masz HNL, nie? I w zasadzie wsio, nie jesteś w stanie nic innego wrzucić. I tu jest tak, że tu jest blokada z przycisku, nie? Centralna. Tak, blokada jest tutaj na panelu środkowym, centralna blokada mechanizmu różnicowego, to jest klasyczny z tego co wiem Torsen.
On przekazuje 40% wtedy na przód i 60% na tył. Dobra, a jak jest z tym? Tutaj w tym przypadku masz blokadę tylnego mostu, czy nie? Nie ma. Nie ma, akurat w tym. Ale Generalnie są wersje z blokadą no, tylnego mostu, tak. tak, że występują, ale w tym wypadku akurat nie ma tego. Dokładnie. Dobra, to mamy a jeszcze to jest ciekawe w tym aucie, że właśnie tutaj jest stały napęd na 4 koła, którym się jeździ cały czas i tylko generalnie albo się redukuje, albo się tego nie redukuje, albo się zostawia. Kto co lubi i jak de facto chce. No i lecimy sobie po terenie. Generalnie ja tam moje polubienie z tym samochodem już dawno temu okazałem i uważam, że naprawdę jest fantastyczne. Generalnie autko bardzo sympatycznie sobie wybiera, bardzo bym powiedział tak bezproblemowo. Trasa jest przez nas dość mocno objeżdżona, więc my znamy tutaj każdy kamień de facto, więc ja widzę, jak się tym autem jedzie. No szczerze, naprawdę dla mnie komfort tego samochodu w terenie jest niesamowity i świetny wybór wśród wielu osób, nie? Jestem tego samego zdania. To jest taki idealny kompromis między wygodą podróżowania i dzielnością w terenie. Jak już jesteśmy przy napędzie, to teraz przejdziemy do tematu opon i kół. Bo widzę, że felga została Ci oryginalna. 17 czy 18? 17, oryginalna, tak, osadzenie ET0. Opona Cooper Discoverer ST Max. Kupiłem te opony rok temu. Przejechały jakieś 5000 km, jestem bardzo zadowolony. Wcześniej jeździłem na klasyce chyba offroadu, czyli na BF Goodrich KO2, która jest bardzo dobrą oponą, tylko one były już mocno zużyte. A ta opona jest tak coś między ATEK-iem a MTEK-iem. Ja bym ją nazwał takim rasowym RTEK-iem, czyli taki rough terrain. Jest wzmocniona. Wiem, że ona bardzo dużo wytrzymuje jazdy po różnego rodzaju szutrach, po kamieniach. Ma dobry ten boczny blok. Świetnie sobie radzi na mokrym. To jest jej przewaga nad BF Goodrich KO2. Jest dużo lepsza na mokrym i mimo, że nie ma indeksu na śnieg, a KO2 ma, to ona sobie lepiej radzi na śniegu. Naprawdę. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Ja osobiście uważam, że ta sama opona w dwóch samochodach, przy dwóch różnych kierowcach w tym samym rozmiarze będzie miała dwie różne opinie. Więc fajnie, że trafiłeś w oponę, która Ci generalnie pasuje. Ja też uważam, że to jest fajny wybór wyprawowy. Sympatyczna opona, no i też bym tak klasyfikował generalnie takie AT plus RT. Coś w ten desen. I jeszcze tutaj ciekawostka, bo 32 to jest. 32 do tego auta wchodzą bez liftu. Możesz je założyć normalnie bez liftu, nic nie obciera, ale musisz mieć osadzenie felgi ET0. Jeżeli tylko dasz jakiś dystans albo zmienisz osadzenie felgi, to przy maksymalnym skręcie opona potrafi dotykać do tych plastikowych elementów tutaj w nadkolu. Ale jeżeli to jest osadzenie zerówka, to 32 koła wejdą bez liftu do tego. Dobra, modelu. ale generalnie na nich się jeździ w tych, to tak jeszcze się wrzuca 33, nie? Spokojnie by się tu zmieściła 33. Nie wiem, może kiedyś spróbuję. Wydaje mi się, że to też jest kompromis. Trzeba też tym autem dojechać trochę na wyprawę. Zazwyczaj jeżdżę po Bałkanach, więc mamy, przypuśćmy, 1500 km w jedną stronę. Robi się to po autostradach, więc generalnie większe koła, większe szumy, jakaś niestabilność. Te opony sobie świetnie radzą, wydaje mi się, na autostradzie. Dobra, z jakim ciśnieniem mniej więcej jeździsz, jak jeździsz na dolocie? Jak mam zapakowane auto, no idziesz na gotowo, rodzina, jadę na gotowo, z tyłu mam 2.8 albo 3.0 nawet, a z przodu jest 2.4 albo 2.6. Okej, czyli tak jedziesz na dolocie. I ile Ci pali wtedy tak na dolocie? Na trasie pali 11,5 litra. No to taki bardzo sympatyczny. Bardzo sympatycznie. I to mówimy o namiocie, rolecie, full auto. Tak, full auto, nawet zbiornik wody pełny, bak pełny, 11,5, pod 12 podchodzi, ale spokojnie przy prędkości 110, 120, 11,5 litra. No to jest naprawdę spoko. To jest naprawdę spoko spalanie. Jeżeli chodzi o kwestię zawieszenia, to tak, z przodu mamy niezależne zawieszenie, z przodu mamy na podwójnym wahaczu, górę i dół z takim dość dużym, śmiesznym odsadzeniem tej zwrotnicy,
a z tyłu mamy klasyczne zawieszenie na forlinku ze sztywnym mostem, czyli generalnie ktoś by powiedział, że a nie, bo to jest niezależne zawieszenie, prawdziwa terenówka ze sztywnym mostem. Gówno, prawda? Po prostu to jest normalna terenówka, jest to unowocześnione zawieszenie i się bardzo fajnie to prowadzi w ogóle w takich warunkach mieszanych. Wydaje mi się, że w terenie radzi sobie świetnie. Oczywiście tutaj nie oczekujemy cudów, jakichś niesamowitych wykrzyży, ale to auto jest bardzo dzielne w terenie, w takiej konfiguracji. Generalnie no mnie jeszcze nigdy nie zawiodło. No nie, no co masz, no zostawiasz sobie zderzaki, a ty nie masz w ogóle wyciągarki? Nie, właśnie tego mi brakuje. Myślę nad tym. To jest jakby jeden element taki offroadowy, który mógłby się przydać, ale zawsze jadę z kimś, więc już parę razy byłem wyciągany, bo ktoś był ze mną. To jest taka maksyma never travel alone. Progi też widzę, że zostały oryginalne i w zasadzie wszystkie plastiki zostały oryginalne. Dokładnie tak. Myślałem o zderzakach może jakichś stalowych, ale odkąd zrobiłem lift, to tak naprawdę przy typie offroadu, który ja preferuję, generalnie nie potrzebuję chyba zmieniać zderzaków. Tutaj ciekawostka u mnie, mam takie 4 punkty zrobione na przednim i tylnym zderzaku, właśnie do high lifta. One są przyspawane do ramy. Fajnie. Już korzystałem nieraz, jak tam zakładałem jakieś dystanse kiedyś przed zimowym wyjazdem, to się przydadzą. Tak, mówiliśmy o kołach, o tego typu rozwiązaniach. Lift mówiłeś, że tak, przód masz generalnie wsadzoną podkładkę. Lift masz rzuconą podkładkę, ale no nie byle jaką, tylko pod górę kolumny. Widzę tutaj amelinium. Tak jest. I z tyłu masz Lovelsa. Tak, z tyłu są sprężyny Lovelsa plus 200 kg, żeby dobrane były do wagi zabudowy i namiotu, generalnie tego, co jest na dachu. Z przodu, tak jak zauważyłeś, aluminiowa podkładka Ore pod kolumnę. Łore i łore. No i teraz lecimy w tematy bardzo wyprawowe. Czyli mamy namiot, roletę, bagażnik, trapy i generalnie o zabudowie powiemy potem, nie? Ale mamy tak, namiot. Tu widzę, że masz duży namiot, bo to jest chyba 180, nie? Nie, to jest Escape Alaska 220, czyli 2 metry na 220. Spokojnie 4-osobowa rodzina. No jak rozkładam, niektórzy mówią, że to stodoła, ale naprawdę spełnia swoją rolę. Wygodnie śpimy w 4 osoby w tym namiocie. Dobra, powiedz mi, teraz padł wybór na namiot generalnie, który jest materiałowy. Nie było problemów przy wietrze, czy przy tego typu rzeczach gdzieś telepało, wiesz? Nie. Jedynym minusem materiałowych to jest to, że dłużej go rozkładasz w porównaniu do takiej tak zwanej skorupy, bo tutaj no troszeczkę, nie mówię, że się trzeba namęczyć, ale to zajmuje na pewno czas, dokładnie tak. Ale mam syna do pomocy, on tam zawsze wskakuje, bo trzeba cały ten zamek dookoła rozpiąć, tutaj te zaczepy. Potem go trzeba postawić, więc no czas, jeżeli komuś zależy na czasie, to niech pójdzie w skorupę. Znaczy mnie akurat, wiesz, ciekawym jakby ostatnio właśnie z kolegą byliśmy w Bieszczadach i on miał też wersję Escape'a, tylko mniejszą i właśnie cały czas daszek, telepotanie, nie? Dlatego ja też z tym jestem uczulony. No i roleta, która generalnie w Polsce zaczyna tak de facto dopiero wchodzić, bo ludzie jeszcze nie rozumieją zalet tego. Ja uważam, że ja na przykład mogę pojechać bez namiotu i spać w środku, ale bez tego nie pojadę. To jest tak zwany batwing, czyli taki półksiężyc robimy dookoła samochodu i on zakrywa też tą tylną część. I on jest oparty na aluminiowych podporach, bo są takie samonośne wersje. Oczywiście one ważą, sprawdzaliśmy z kolegą, bo ta waży 7 kg, a ta samonośna waży 12 kg. No 5 kg dla niektórych mało, dla niektórych dużo. To czy powiem Ci, że na przykład ja mam samonośną, no 25. Aha, no to 25, tylko że to mam... też kwestia wielkości. Ja mam 2,5 metra. Okej. No ale waga to jest jedno, no wygoda, no nie masz tych podpór, więc nie musisz tego montować. To się ładnie trzyma. Myślałem o zmianie. Może kiedyś. Ale generalnie roleta, moim zdaniem obowiązkowe wyposażenie samochodu. Czy czeka, po prostu daje Ci dech nad głową i ten komfort. Dokładnie tak. Tu mam jeszcze miejsce specjalnie przygotowane na trapy. Sprytne. Więc wożę trapy, one są tutaj mocno zamocowane. Oczywiście można je wyciągnąć i można tu wtedy jakieś skrzynie offroadowe wozić, ale... Znaczy, ja widziałem te trapy i strasznie mi się spodobało to miejsce, że widzę, że tutaj jest jakiś customowy montaż. One są pod ręką, generalnie z jednej strony stajesz na progu, raz i wszystko jest tak naprawdę wyjęte. Nie? Dokładnie tak. I jeszcze przy prędkościach autostradowych
wydaje mi się, że ktoś tutaj, jak chłopaki robili montaż, pomyśleli też o tym, o tych kątach, bo generalnie nie ma tutaj jakichś hałasów dużych przy dużych prędkościach. To dobrze. Naprawdę, wiedzieć. ten LED bar jest trochę za mocny. Ja się śmieję, że jak go włączam, to rzepak w polu dojrzewa. A mógłby mieć dwa tryby świecenia. Wiem, że teraz takie są, że masz takie bardziej żółte światło gdzieś tam, jak jedziesz w kolumnie, gdzieś z tyłu. Ten jest bardzo mocny, nie wiem ile on ma lumenów. Generalnie fajnie jest jak się jedzie pierwszym, bo on naprawdę daje dużo światła, ale gdzieś tam nawet daleko z tyłu on potrafi oślepić. Z ciekawszych rzeczy generalnie, jeżeli chodzi o auto wyprawowe, czyli to, co mi się lubią najbardziej, czyli zabudowy. Chodźmy do tyłu. Czyli temat zabudowy. Generalnie zabudowa ma to do siebie, ja uważam, że w zabudowie, że w aucie wyprawowym, czy by to było spanie w środku, czy byłoby to spanie na zewnątrz, czy to takie, czy spanie w środku, czy właśnie spanie w namiocie, czy spanie gdzieś obok. Uważam, że zabudowa to jest must have do auta wyprawowego, w ogóle do większości aut, bo mamy tego szpaju, to się wszystko wwala, a tak naprawdę możemy sobie super zorganizować przestrzeń. Co zresztą widać tutaj, że tu jest zabudowa, która jest stosunkowo prosta, nieskomplikowana, a naprawdę robi mega robotę. Mamy lodówkę, która jest, patrzcie, automatycznie wyjeżdża. To jest automatycznie wyjeżdża. Ona czuje potrzebę i ona do tego stopnia, jak jest potrzeba, to się do tego stopnia wysuwa. Jak masz większą potrzebę, to ona się wysunie cała. Jak nie masz takiej potrzeby, to ona po prostu Ci pokazuje, że już chce. To jest temat. Lodówka jest Yeti Coola, nie? 30-litrowa. Tak jest, Yeti Cool. Podłączona jest tutaj do trzeciego akumulatora hatolowego, bo cała architektura tych urządzeń peryferyjnych opiera się na tym trzecim dodatkowym akumulatorze, który jest tutaj w tej lewej burcie. Więc lodówka, pompa wody, wszystkie LEDy są podłączone do akumulatora. Tutaj jest nawet taki test baterii, możemy sprawdzić naładowanie tego akumulatora. 64. I mamy wszystkie przyciski do uruchamiania urządzeń, czyli mamy lodóweczkę, mamy światełka LED, mamy Webasto i mamy pompę wody. Webasto, nie ogrzewanie postojowe, bo to jest Webasto, to jest prawdziwe Webasto. To jest też ważne. Z lodówki, czy 30 litrów Ci wystarcza? Różnie, zależy. Mogłoby być więcej, dobra. Mogłoby być więcej, tak, dokładnie. Okay. Więc no, 10 litrów przydałoby się. No nie, no bo co, dlatego pytam, bo taka 30, ja na przykład uważam, że 30 mi jest zupełnie wystarczająca i ja więcej na przykład nie chcę, nie potrzebuję. Ale jak mówisz, że mogłaby być więcej, to już rozumiem. Różnie, tak jak mówię, dla 4-osobowej rodziny podróżujemy 2+2, czasami brakuje tego miejsca, więc wybieramy na przykład takie rzeczy, których nie trzeba wkładać do lodówki. Na przykład jakieś puszki z jedzeniem, ale jeżeli trzeba coś schłodzić, no to jest tak zawsze naładowana pod korek. Porówniutko. Temat kuchnia. Tu mamy jeszcze stolik, a jak wygląda to u Ciebie z kuchnią? Kuchnia. Tutaj mamy kuchenkę dwupalnikową. Tu dość tak tej szuflady jest. Tu mamy fajną kucheneczkę na gaz, dwupalnikowa z ołówkami. Butla z gazem jest tutaj, jest pochowana. No. Jest pochowana. Dodatkowe jakieś na przechowywanie szuflady. Tutaj akurat jeszcze nie wyciągnąłem sztućce. No ale jest wszystko pod ręką. Wszystko się mieści, nic się nie wala. Dodatkowo jest jeszcze taki mały zlew. Z deską do krojenia. Wiesz, że to też jest jako deska do krojenia? Tak, dokładnie tak. Ja przez pierwsze parę miesięcy nie wiedziałem. Dopiero na AliExpress jak znalazłem, to się dowiedziałem, że to jest deska do krojenia. Potem zamówiłem 2 na zapas, żeby leżały w razie, jak będą następne. No więc tu mamy taki nasz kącik kuchenny. Tam dalej jest woda, więc można pociągnąć tutaj prysznic, umyć sobie naczynia. Generalnie bardzo fajnie się sprawdza. Nie, no super. Generalnie zorganizowana przestrzeń jest tak, że wszystko jest de facto pod ręką. No i co? No, jest to zabudowa, która teoretycznie, ktoś powiesz, zajmuje dużo miejsca, a ja uważam, że w dobrej zabudowie, mimo że zajmie Ci tyle samo miejsca, co na przykład jakieś tam rzeczy, pudełka, etc., jesteś w stanie wsadzić dużo więcej rzeczy, bo jesteś w stanie się lepiej zorganizować. Dokładnie, czasami mnie ktoś pyta, czy tutaj to jest tylko przestrzeń, gdzie włożę rzeczy, więc tak, tutaj mamy jakieś ciuchy, ale jedzenie, takie wszystkie garnki, które też są na wyprawie potrzebne, lądują tutaj na dole, mają swoje miejsce. Tu masz jeszcze wodę, masz wodę 60 litrów. Tak, zbiornik wody jest tutaj pod autem, tam gdzie czasami jest koło zapasowe i tam też jest Webasto.
Pompa wody jest tutaj w tej prawej burcie, tu mamy wlew do wody i tak jak mówiłem prysznic. Pompę uruchamiamy tutaj z panelu. A Webasto jest połączone ze zbiornikiem paliwa, więc bierze diesla ze zbiornika i tutaj z boku, jak tam pokażemy później, jest też wyprowadzona rura do Webasto. Rura do Webasto mam tutaj przenośną, podłączam ją tam z boku i potem do namiotu. W To masz namiocie bardzo fajną tą, nie wiem z czego ona jest, co to za materiał. jest bardzo wytrzymała. Takie Właśnie- jeszcze aluminiowe ma tutaj Ja wzmocnienia. chcę się dowiedzieć, skąd to jest, bo to jest fajne. Jeszcze jedną rzecz muszę pokazać, jedną No. z ważniejszych rzeczy tutaj na wyprawach, to tu jest otwieracz do butelek. Tu trzeba butelkę pyk i działa. Okej. Jest, fajnie zamontowany. Aha, rozumiem, że kiedyś była potrzebna blaszka, to się po prostu zrobiło, tak? Tak, dokładnie tak. Okej. Jeszcze półeczka z Expedition Gear. Tak jest. Wyprawowa, fajna, pojemna, dużo takich szpargałów, narzędzi się tutaj mieści, one można je tutaj ekspanderami przyczepić, nie latają, nic nie wyskakuje, więc naprawdę polecam. No bo to jest temat taki, że generalnie nigdy nie pakujesz pod dach, nie upychasz. A to jest tą półką jesteś w stanie załatwić to miejsce pod dachem, nie? Tak jest. I tu jakieś narzędzia takie, które szybko potrzebujesz czasami, tu jest saperka, jakieś bity, jakieś linki, wszystko takie, które to można wrzucić tam leży, więc to jakby nie zaśmieca całej przestrzeni w samochodzie, ma swoje miejsce. No i tutaj jest bardzo fajny przykład zagospodarowania w bardzo prosty i tani sposób, jeżeli chodzi o przestrzeń tutaj, bo są faktycznie panele różnego rodzaju firm, a tutaj mamy przykład siatki ogrodzeniowej, która została w odpowiedni sposób docięta, przymontowana i Dokładnie. działa. Są rozwiązania, które się sprawdzają. Nie korciło Cię tu, żeby zamontować stolik? Wiesz co, jak mam tam część do tej kuchennej, jest taki blat, więc tam mogę coś kłaść, więc tutaj już jakby dodatkowego stolika nie potrzebuję. Ta siatka mi się bardziej przydaje na różnego rodzaju worki na śmieci, jakieś tam szczotki i tak dalej, więc wydaje mi się, że to mi wystarczy. Okej. Jeszcze tutaj mamy ciekawe rzeczy z tyłu. Tak, koło jeszcze wisi na klapie, klapa jeszcze nie opadła, zamyka się normalnie. Jeszcze ciekawą wersją jest, jeżeli chodzi o 120, bo możecie je spotkać w różnych klapach. To jest klapa akurat, która jest z kołem z tyłu, czyli ma rejestrację kwadratową, oraz jest wersja z kołem, które... Nie, to jest z kołem z tyłu? Tak, kołem z tyłu. Ona nie ma wycięcia, koło ląduje pod spodem, jest płaska i ta rejestracja jest wtedy na środku. To są takie dwie wersje. To jest ta wersja z kołem z tyłu, bo są różne jakby konwersje. No i co my tu mamy? Mamy oryginalnego highlifta. Normalnie w polskim offroadzie białe kruki niespotykane. Tak, jeszcze jest tutaj specjalna uchwyt na tego highlifta, jest zamykany z kluczyka, który jest, ma te same zapadki co wszystkie drzwi, więc jak chcę go ściągnąć, wsadzam kluczyk, to jest takie trzyma się. przeciwkradzieżowe zabezpieczenie, ściągam go, odkręcam śrubę, ściągam highlifta. No ale trzyma się, nie lata. Mówiliśmy też o tych podpórkach na highlifta, są przyspawane do ramy 4 punkty, 2 na tylnym zderzaku, 2 z przodu. Ale Właśnie świetny, do highlifta, świetny dobry pomysł, patent. bo nikt Cię nie dopieprzy, jeżeli chodzi o w stosunku do stalowych zderzaków. Ty masz komfort, bo jesteś w stanie podnosić za highlifta. Naprawdę bardzo fajny pomysł. Myślę, że parę osób ten temat podpatrzy. No i to, co mówiłeś, czyli generalnie kamerka cofania, bo jak masz auto całe zapakowane, to ciężko się przez nie patrzy, nie? Dokładnie, wtedy nic nie widać przez tylną szybę, więc można sobie samemu ogarnąć kamerkę cofania. Ekran jest zamiast lusterka wstecznego, bardzo łatwy montaż, trzeba się tylko wpiąć do skrzynki z bezpiecznikami, znaleźć punkt masy i podpiąć się do tylnej lampy, bo kamerka oczywiście cofanie jest wzbudzana jak wrzucisz wsteczny, więc no, trzeba się podpiąć do lampy i wtedy ona zaczyna działać. I wtedy bangla. Tu Dokładnie. jest parę rzeczy. No i tutaj jest wyjściówka. W tym miejscu jest to wyjścióweczka na rurę na Webasto. Czy zdarzyło Ci się kiedyś to zgubić? Tak, więc mam kilka w zapasie, już kilka zgubiłem. Ostatnia modyfikacja, czyli od Pawła z Bison Geara mamy tutaj panel Mole Pulse plus jeszcze Rotopaxa. Jak widzisz u siebie ten panel od propozycjonowania, bo ostatnio stały się coraz bardziej modne. Dużo osób twierdzi, po co Ci to? A moim zdaniem fajne. Nie no świetnie, dla mnie raz, że auto wygląda no tak już bardziej offroadowo. Tutaj jeszcze można sobie jakieś, tu mam fitruby, mam
saperkę, ale no tutaj to już dowolność, co tutaj chcemy wozić. Ja akurat mam kanister Rotopax, mały, bo to jest 1 galon, 3,8 litra, ale to moje dzieciaki, jak jest jakieś źródło wody, to biegną i uzupełniamy wodę w zbiorniku. Ale widziałem tutaj trapy, ludzie wożą, możesz jakieś nawet cięższe rzeczy, większy zbiornik wody czy paliwa, więc ja jak najbardziej polecam. Świetna sprawa. Raz, że poprawia wygląd, to trochę chroni oczywiście zresztą szybę tutaj od jakichś uszkodzeń, gałęzie. Czy Świetne. dużo osób ma, że obawę pod tym kątem, ja też na początku miałem obawę przed tym jak jeździłem, że generalnie w tej linii możesz wziąć i plecak, boże nie plecak, tylko możesz się o drzewo oprzeć i to wyrwać, nie? No jest takie prawdopodobieństwo, ale jeżdżę po krzakach, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ten panel, on tutaj się mocno trzyma na śrubach, na zaczepach, tutaj ma przystawki, ale te przystawki tylko służą temu, żeby on miał odpowiednią odległość od szyby, one się nie trzymają na tych przystawkach. Znaczy nie, no żeby on też nie odskakiwał. Żeby nie odskakiwał, oczywiście, że tak, ale naprawdę jest przemyślany. Ja jestem bardzo zadowolony. Dobra, to jeszcze troszkę o wnętrzu. Tutaj mam akurat wersję z welurem, ale ja uważam, że to jest na plus w porównaniu do skóry, o ile nie jest wentylowana. Bo wentylowana skóra, a raczej niewentylowana skóra jest dość, powiedział, dupoklejna, bo inaczej tego nie określimy. Skóra naprawdę to jest fajnie w środku. To jest naprawdę fajnie i kulturalnie, jeżeli chodzi o środek. Zauważyłeś ten welur, to ma 20 lat, zobacz, że to w ogóle nie jest przetarte. No to jest Auto jakość ma Toyoty. 270 tysięcy przejechane na chwilę obecną. No to jest jakość Toyoty generalnie i to jest naprawdę to widać. Jak ktoś dbał o to auto, to tutaj jest bardzo dużo elementów, które tak, spoko, no patrz na tą konsolę środkową, na te liczniki, patrząc na ówczesne, no nie odstają jakoś niesamowicie, że to jest 20-letnie, po prostu to się wszystko tutaj zgadza. To lusterko, co mówiłeś, nie? Fajna sprawa. To lusterko fajne, bo spaja się z tamtym i go w ogóle nie widać. Dokładnie, ja kupiłem ze względów bezpieczeństwa. Dzieciaki biegają gdzieś wokół auta, chciałem mieć podgląd jak cofam, więc kamera cofania to było naturalne. No i myślałem, co by tu zrobić. Niektórzy kupują tutaj jakieś ekraniki, zamiast tego radia w ogóle jakiś Android z AliExpress. Ale tu jest dobry patent, czyli na oryginalnym zaczepie od lusterka kupujesz tylko adapter i mocujesz I wszystko gra. cyfrowe lusterko. On ma jeszcze wideorejestrator z przodu, więc dodatkowa funkcja. Naprawdę polecam. No fajne radio, fajne ten, no widzę, że tam jesteś jeszcze przy temacie CB, ale zobaczymy jak długo. Ku wytłumaczeniu i parę komentarzom, stoimy obydwoje w okularach, ponieważ słońce nam dość mocno świeci w twarz, także nie jesteśmy na siebie obrażeni, my się szanujemy i po prostu takie są warunki, mamy lato. I ktoś to kiedyś wymyślił, dlatego to jest wygodne. Ale co do tego samochodu, reasumując, bardzo fajny pojazd, jeżeli mówimy, zaznaczamy o turystyce, nie? Dokładnie, o wyjazdach offroadowych z rodziną. Wydaje mi się, że to jest taka dobra opcja, jeżeli w ogóle chcemy zacząć jakąś przygodę z Toyotami Land Cruiser, bo wiadomo, są serie 100, są serie 200, są starsze, ale takie dobre entry level, które można łatwo zmodyfikować, nie trzeba tych modyfikacji dużo robić, żeby zacząć jeździć To widać na załączonym obrazku, że abstrahując namiot, roleta i wszystko, co jest tak naprawdę na zewnątrz, to jest tylko i wyłącznie chętka. No jeszcze oczywiście snorkel jest takim, ale reszta rzeczy to nie trzeba, czyli masz mały lift, bierzesz, jak widać, bez wyciągarki też da się jeździć, czyli bierzesz lift, koła i nara i możesz śmigać, nie? Tak naprawdę w teren. Więc co chcieć więcej de facto. Jeżeli chodzi o ten przypadek, jaki mamy zakres cenowy? Z tego, co ja się orientowałem, to jest między 50 a 100. Dokładnie, wydaje mi się, że znajdziesz dobry egzemplarz jako taką bazę za 60 tysięcy i trzeba dołożyć, wydaje mi się, tak za 20, jeżeli chcesz cały ten szpej offroadowy, trochę tam liftu, jakieś nowe opony, czy tam większe koła, namiot, no to trzeba tak liczyć za 20 tysięcy. Czyli tak w budżecie 80 tysięcy wyprawisz takie auto Szczerze, do jazdy. widziałem lepszy egzemplarz, który był za 50 w porównaniu do, za 50 chyba 5, od egzemplarza, w lepszym stanie był niż egzemplarz za 105 tysięcy. Zdarza się. To było ciekawe. Dlatego niektórzy jak sprowadzają auto z zagranicy, to jest oczywiście tip, żeby to auto było na przykład z ciepłych krajów. Ten egzemplarz był sprowadzony z Włoch.
Więc auta z Włoch, z Portugalii, z Hiszpanii, to nie gwarantuje oczywiście, że one są lepsze, czy mają zdrowszą ramę, ale jest szansa, że pojeżdżą dłużej. Jest jest właśnie większa szansa, że mają to zdrowe w porównaniu do tego, co jest na przykład z Niemiec, z Polski i tak dalej, bo pamiętajmy, te Toyoty naprawdę mają dużą tendencję do rdzewienia i to jeżeli chodzi o ramy, budę i tak dalej, to jest czy 100, czy 120, czy 90. Faktycznie Toyoty nie słyną z aut, które nie są podatne, jak na przykład Mercedes G. Nie? To jest bardzo podatne na rdze i na to trzeba mocno uważać, że mimo tak nowocześnie wyglądającej terenówki, naprawdę możemy spotkać sito pod spodem. Dokładnie, rama to jest pierwsza rzecz, chyba w każdej terenówce, którą trzeba sprawdzić. Ta rama, jak ja kupowałem auto, i nadal wygląda bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że jeszcze wiele lat mi posłuży. No na pewno wiesz, jak szanujesz, jak dbasz, tak masz. Ale egzemplarz naprawdę fajny i przede wszystkim trzeba uważać na rudą, bo silniki są tak naprawdę 2 albo 3.0, albo bardzo rzadko spotykane V6 4.0, który jest turbo rzadko spotykane, ale obydwa są dobre, więc tutaj silnik nie ma co wybierać między takim a takim, a reszta, co sobie wybierzesz, taką weźmiesz. Moim zdaniem świetny pomysł na auto turystyczne z takim trochę większym budżetem. Dokładnie, jakby to handlarz powiedział, to jedynym minus, jakie to auto ma, jest na klemie akumulatora. Dokładnie. Oczywiście żart. To dzięki za dzisiaj i jeżeli chcesz więcej takich odcinków, to zasubskrybuj i zostaw komentarz. My z Sergiuszem się dzisiaj żegnamy, także dzięki i do następnego. Dzięki.